Cześć, witam w kolejnym odcinku relacji z budowy czołgu 7TP. Jak widzicie, zrobiłem już porządek z tymi elementami pancerza, które wymagały obróbki w postaci szpachlowania i szlifowania śladów po wypychaczach. Będę chciał dzisiaj poskładać już całą bryłę czołgu i dopasować to wszystko w taki sposób, żeby jednak elementy wnętrza, nad którymi pracowaliśmy w poprzednich odcinkach, pozostawały widoczne, a więc postaram się tak poukładać te poszczególne panele, takie posklejać, aby dało się je w każdej chwili zdemontować i zobaczyć wnętrze. Kiedy już to zrobię, pomaluję od wewnątrz wszystkie te panele pancerza. Potem złożę to tymczasowo w całość, tak żeby pracować już na elementach zewnętrznych czołgu, montować poszczególne części dalej. Zanim jednak to nastąpi, dzisiaj chciałbym troszkę się cofnąć i nawiązać do pytań, które pojawiały się pod ostatnim filmem, a mianowicie pytania dotyczyły tego, jakim klejem przyklejałem poszczególne pomalowane elementy. I chciałbym to już jakoś usystematyzować, ponieważ temat przewijał się w poprzednich seriach, wspominałem o tym już nie jeden raz, ale chciałbym już dzisiaj tak uporządkować ten temat klejenia części malowanych. Więc generalnie do wyboru mamy 3 rodzaje klejów, które mogą nam służyć do przyklejania części malowanych. Pierwszym z nich jest zwykły klej do plastiku, na przykład Tamiya Extra-Thin lub też dowolny inny, którego używacie do sklejenia części jeszcze przed malowaniem. Z tym, że jest to klej, który rozpuszcza farbę. O tym trzeba pamiętać. Gatunek kleju generalnie dobieramy do tego, w którym punkcie dana część jest sklejona. Jeżeli jest to miejsce, które pozostanie potem niewidoczne, no to wtedy już ten rodzaj kleju nie jest tak istotny, bo nawet jeśli on gdzieś tam wycieknie, rozpuści farbę w okolicy, nie będzie to miało takiego dużego znaczenia. Klej rozpuszcza farbę, a więc przesiąka przez nią i skleja części plastikowe ze sobą, więc nie jest tak, że na farbie on nie będzie działał, ponieważ klei tylko plastik. No ale jeśli nałoży się go za dużo, no wtedy wypłynie poza to miejsce klejenia i zepsuje nam efekt, więc na pewno nie radziłbym używać tego kleju do połączeń, które będą na widoku. Dalej mamy klej cyjanoakrylowy. Klej cyjanoakrylowy również rozpuszcza farbę w troszkę mniejszym stopniu niż zwykły klej do plastiku, ale jednak i też trzeba z nim uważać. Właściwie jest to klej, który połączy elementy dużo szybciej, właściwie niemal natychmiast, ale nie mamy żadnej szansy na poprawki. I tutaj jeśli już nałożymy ten klej, połączymy elementy ze sobą, one tak muszą zostać. Jeżeli poruszymy je chociaż o kawałek, no to wtedy zrobimy sobie bałagan. Takim chyba najbezpieczniejszym rodzajem kleju do łączenia części pomalowanych jest taki klej jak Ultra Glue od Ammo. Może to być też właściwie dowolny inny klej do elementów przeźroczystych. To jest klej, który nie rozpuści farby, on jest w miarę neutralny. Klej ten nie wiąże natychmiast, więc mamy zawsze jakieś pole jeszcze do manewrów elementem, który nie został niechcący umieszczony właściwie za pierwszym razem. Także jeżeli nie czujecie się jakoś pewnie przy klejeniu takich części malowanych, no to jest to wybór chyba najlepszy, właśnie taki klej nieagresywny. Jedynym takim minusem w przypadku tego kleju jest to, że właśnie on nie rozpuszcza farby, nie przenika przez nią, a więc powierzchnią klejenia jest tak naprawdę farba i ta wytrzymałość całego połączenia właśnie zostaje przeniesiona na farbę, a więc jeżeli użyliśmy na przykład farby akrylowej na bazie wody, która dosyć słabo trzyma się plastiku, no to połączenie farby z plastikiem już jest tym połączeniem najmniej pewnym, więc jest zawsze ryzyko, że na połączeniu farby z plastikiem taka część nam się odklei. Ok, mam nadzieję, że wyjaśniłem to w miarę jasno i nie będziecie się już obawiali malowania części przed sklejaniem. No, w przypadku takiego wnętrza jak to właściwie nie ma innej opcji. Tutaj nie jesteśmy w stanie najpierw posklejać wszystkiego i dopiero potem zacząć malować. Nie widzę tego, jakby to mogło wtedy wyglądać.
A tak, no wystarczy dobrać tylko odpowiedni rodzaj kleju do konkretnej części, do danego miejsca łączenia i jesteśmy w stanie wyjść w miarę bez jakichś uszczerbków na jakości wykończenia czy też uszkodzeń farby. No jak widzicie, wszystkie te elementy zewnętrzne mam już gotowe, są zaszpachlowane, wyszlifowane, więc można powoli zacząć je przymierzać. No i tak po wstępnych przymiarkach uznałem, że przykleję na pewno tą tylną ścianę pancerza. Oczywiście będzie ona przyklejona dopiero po malowaniu od wewnątrz. Na razie tylko przymierzam, żeby pokazać Wam, jak będzie to wyglądać. No i właściwie wszystkie pozostałe elementy pozostaną demontowalne. Tutaj mam pokrywę górną tego przedziału silnikowego. Ona bardzo fajnie wchodzi właśnie w ten sposób. Wsuwa się. Jeszcze tutaj będą na niej dołożone dwie siatki fototrawione. Następny element to jest ten pancerz z otworem na wieżę. On też tutaj akurat to jest taki element, który może czasem sprawić problemy i wystarczy jakieś minimalne dosłownie przesunięcie jednej ściany pancerza względem drugiej, nawet o ćwierć milimetra i już może się pojawić problem z dopasowaniem. Ja tutaj też właśnie mam takie minimalne niedopasowanie, wchodzi to delikatnie na wcisk, ale generalnie da się to spasować. No i tutaj mamy te dwa elementy właśnie w taki sposób. Będę chciał je ze sobą skleić, tak żeby był już tylko jeden element wkładany właśnie w tą stronę. Dalej ten pancerz dolny. Do niego będzie przymocowana ta frontowa płyta pancerza. Tu będzie ten narożnik i podwójny włas kierowcy, który na razie nie będę go przyklejał, on będzie pomalowany od wewnątrz i od zewnątrz i dopiero na samym końcu przykleję ten włas. Podobnie zresztą zrobię z drzwiczkami od strony komory silnika. A więc te górne płyty będą stanowiły jeden cały element i ta płyta razem z tą pionową mniejszą płytą będzie stanowiła drugi element. Oba te elementy będą zdejmowane. Dzięki temu zawsze będziemy mogli zajrzeć sobie do środka czołgu, widząc właściwie wszystko. No a sam silnik będzie też ładnie widoczny przez to okienko. Posklejam teraz te poszczególne elementy w segmenty już przygotowane do malowania. Siatki, które mamy nad wentylatorami chłodnic, są w formie elementów fototrawionych, które mają dosyć nietypowy kształt. Trzeba je wyciąć z ramki i uformować w takie niby daszki jakby, więc jest z tym trochę zabawy, trzeba dopasować, odpowiednio skleić, najlepiej klejem cyjanoakrylowym tutaj w tych miejscach łączenia, no i dopasować już do pokrywy silnika, tak jak widzicie to tutaj. Wszystkie przygotowane płyty pancerza i włazy maluję podkładem na czarno od wewnątrz. Podkład spełnił jedną ze swoich podstawowych funkcji, czyli ujawnił niedoskonałości, które jeszcze pozostały po szpachlowaniu śladów po wypychaczach. Dopiero teraz na takim jednolitym kolorze widać jeszcze miejsca do poprawienia, więc szybko je zeszlifuję, ponownie nałożę szpachlówkę
I jeszcze raz szpachlowanie. Wiem, że te miejsca będą niewidoczne, no ale myślę, że jak już zacząłem to poprawiać, no to warto zrobić to w miarę solidnie. A poza tym jest to też dobre miejsce do poćwiczenia takich sposobów na szlifowanie, szpachlowanie trudno dostępnych miejsc. Po ponownym szpachlowaniu maluję jeszcze raz czarnym podkładem wszystkie poprawiane miejsca. Teraz na wszystkie elementy pancerza pomalowane podkładem nakładam kolor piaskowy, czyli nasz główny kolor wnętrza. Ok, kiedy pancerz już wyschnie, kiedy farba piaskowa od wewnątrz już będzie sucha, możemy powoli przymierzać te części i zamykać całą bryłę czołgu. Na tablicę przyrządów nakładam kalkomanię. Warto tutaj użyć solidnego płynu do kalek, ponieważ są one niejednolite i jeżeli użyjemy na przykład zwykłego markwita od Tamii, wtedy jest ryzyko, że kalka nie ułoży się na tyle dobrze na tych elementach, żeby wyglądało to normalnie, więc jeżeli nie macie na przykład dobrego płynu do kalek, to wtedy proponuję albo pomalować wszystkie te tablice, wszystkie zegary ręcznie, albo po prostu zeszlifować na płasko powierzchnię obu tablic, potem pomalować dopiero podkładem na czarno, no i na to przykleić zegary. Będzie to taka wypłaszczona wersja tablic, może mniej atrakcyjna, no ale myślę, że będzie to lepiej wyglądało niż takie nieułożone kalkomanie. Ja używam standardowego zestawu firmy Microscale, czyli Microset i Microsol. Ten pierwszy nakładam przed nałożeniem kalkomanii. Potem po kilku minutach od nałożenia kalki aplikuję Microsol, który zmiękczy kalkomanię i dopasuje ją do tej nierównej powierzchni pod spodem. Po wyschnięciu kalek przyklejam całe panele do płyty pancerza. Używam tutaj kleju Ultra Glue. W następnym odcinku myślę, że już zajmę się kołami, podwoziem. Tutaj jest montaż poszczególnych wózków. I też zmierzamy, widzę, już do montażu gąsienic, a więc układ jezdny będzie tematem następnego odcinka. Na dzisiaj się żegnam. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!